Cała podstawa jest morska. Na tym nabudowujemy high-tech. Do tego dochodzi energetyka. Prawie 23% polskiego PKB w jakiś sposób jest związane z portami w Trójmieście. Czy to są podatki, czy to jest sprzedaż, transport. To też pokazuje, jak ważna jest to lokalizacja. Świadomość jakości życia urosła. Młode pokolenia coraz bardziej to szanują, coraz bardziej jest to dla nich istotne. To jest fajne miejsce do życia dla pracowników, których mogliby się chcieć relokować, również dla ich rodzin, dla dzieci. Czyste powietrze, bezpiecznie. To jest podcast KPMG On Air. Lekko o biznesie. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj podcast na Spotify, by nie przegapić żadnego odcinka. Dzień dobry, witamy serdecznie na kolejnym odcinku KPMG On Air Lekko o biznesie, gdzie rozmawiamy o różnych tematach związanych z biznesem w Polsce. Ja się nazywam Piotr Jarosz, jestem jednym z liderów zespołu GBS Consulting w KPMG w Polsce, a moim gościem dzisiaj jest Marcin Grzegory, jeden z dyrektorów Invest in Pomerania, które wspiera rozwój biznesu w Trójmieście. Dobrze przedstawiłem? Tak, dziękuję Ci bardzo. Cześć Piotrze, dzień dobry. Cieszę się, Marcin, że przyjąłeś zaproszenie i mamy okazję dzisiaj porozmawiać i pewnie będzie dużo anegdot znając ciebie, więc ja też sobie pozwolę zacząć od pewnej anegdoty, bo pamiętam, że kiedyś, dawno temu jeszcze w poprzednich projektach wybieraliśmy lokalizację jednego z centrów i była to pewna egzotyka, bo szukaliśmy lokalizacji w CEE dla CEE i jednym z kandydatów była Warna w Bułgarii. I podczas wizyty referencyjnej to, co nas zaskoczyło, to opinia, że z pracownikami w Warnie może być tego typu problem, że w okresie od maja do września dostaniemy multum wypowiedzeń, ponieważ pracownicy idą pracować do branży turystycznej, która jest dużo bardziej opłacalna i w październiku oni będą chcieli wrócić. I teraz z tym związane jest też moje pierwsze pytanie. Czy gdzieś tam opinia o Trójmieście jako mieście turystycznym przeszkadza czy pomaga biznesowi? Bardzo grube pytanie na początek, bo ta anegdota, ja w ogóle przede wszystkim chciałem podziękować za to, że możemy dzisiaj porozmawiać i podsumować ponad pół roku wspólnej pracy nad wieloma zagadnieniami bardzo trójwymiarowego i tak samo trójwymiarowego jak to twoje pytanie, Piotr, bo uśmiechnąłem się, jak opowiadałeś tę anegdotę. Część storytellingu zakłada, że trzeba znać doskonale charakterystykę swojej lokalizacji, a uśmiech był stąd, że mieliśmy takie pytania od pierwszych dużych inwestorów naście lat temu. Dużych inwestorów z branży nowoczesnych usług biznesowych, tych, którzy bardzo mocno opierali swoje szeregi na juniorach, którzy wychodzili prosto z uczelni albo rzeczywiście jakieś tam role juniorskie. Nie było to zjawisko masowe. No, pomimo wszystkich przymiotów turystycznych Trójmiasta nie leżymy nad ciepłym morzem. Aczkolwiek tak, gdzieś tam ten element istniał kiedyś bardziej niż dziś, ale wciąż można zobaczyć takie zjawisko, że lato nie jest dobrym momentem na start dużej fali rekrutacji. I wszyscy duzi o tym wiedzą. Nie lato. Tak czerwiec, lipiec, sierpień, uzupełnienia i jakieś dodatkowe role, ale te główne fale od września bardzo dobrze i wtedy już zupełnie bez czkawek się odbywają. To jest drobiazg tak naprawdę. Na przestrzeni całego talent poolu na dzień dzisiejszy już jesteśmy lokalizacją młodą, dojrzałą. Nie jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy przedstawiać pracę w Centrum Nowoczesnych Usług Biznesowych, co nie było zawsze oczywiste. Do nas te usługi trafiły z dużych lokalizacji w Polsce najpóźniej, bo byliśmy najdalej od Krakowa. A Kraków jako Mekka europejska rozdawał karty. Oczywiście Warszawa też w tym rozdaniu kluczowa, ale jednak Warszawa jako stolica jest trochę w innej lidze. Natomiast mniej więcej 15 lat temu, jak oficjalnie powstało Invest in Pomerania jako odpowiedź na problem, jakim było
nieświadomość rynku na temat Trójmiasta, niespójne działania, rozczłonkowane trochę Gdynia, trochę Gdańsk i to był taki moment, w którym Trójmiasto dopiero budziło się do biznesowego życia, do nowej swojej odsłony, nowej twarzy. I tak trochę wisiało na tej turystyce. Przemiany ustrojowe i nowa Polska spowodowała, że rzeczywiście te wszystkie wcześniej centralnie planowane główne gałęzie ciężkiego przemysłu, wszystko związane z maritime'em, budowa statków, stocznie remontowe, handel, logistyka, to wszystko przeżywało duży kryzys tożsamości. Ale zawsze mieliśmy walory turystyczne, które też oczywiście się zmieniały, były coraz bardziej międzynarodowe, unowocześniały się, ale były taką kroplówką, która pomiędzy tymi etapami pomogła nam na przykład uniknąć dużego eksodusu ludzi, chociaż tak on się zdarzył, bo gdzieś te roczniki, które wtedy wychodziły na rynek pracy, żeby pracować w międzynarodowej korporacji, bo znali języki obce, bo chcieli trochę poznać świata, to musieli uciekać do Warszawy albo za granicę. Ten trend się odwraca w całej Polsce, ale no, trzeba być świadomym tych lekcji i trzeba pamiętać, że żaden trend nie trwa wiecznie, a niektóre kwestie, pomimo tego, że dziś wydają się niemożliwe, bo trudno jest nam dzisiaj sobie w Polsce wyobrazić, że przy takiej jakości życia, przy takich możliwościach zawodowych znowu moglibyśmy być po drugiej stronie barykady i więcej osób mogłoby chcieć stąd wyjechać niż tu przyjechać. Tak jak powiedziałem, dziś wydaje się to niemożliwe, ale nie jest niemożliwe. Jasne, ale też w tym pytaniu nieprzypadkowo powiedziałem, czy to ma pozytywny czy negatywny wpływ, bo znamy przypadki, gdzie centra lokowały się, no oczywiście tu mówimy o ciepłym morzu, jak wspominałeś, nie wiem, w Barcelonie czy w Porto, bo preferencją CFO tudzież heada globalnego GBS-u było to, żeby być po prostu w ciepłym, fajnym miejscu. Czy znacie przypadki, że ktoś zdecydował się na Trójmiasto, bo chciał być bliżej morza, bo chciał być w tego typu atrakcyjnej lokalizacji, a nie kierował się na przykład stricte już takimi biznesowymi wyliczeniami. Oczywiście rozumiem, że ta granica gdzieś tam opłacalności musi być na jakimś tam poziomie, bo nikt nie podejmie decyzji, że coś musi być trzykrotnie droższe, ale będzie nad morzem. Natomiast czy jako taki języczek uwagi coś przeważyło tą szalę? Powiem brutalnie wprost, nikt się do tego nie przyzna Okay. i nie przyznał. Natomiast na jednym tchu kontynuuję, że tak jak powiedziałeś, shortlista to jest ten moment, gdzie jak masz te 2-3 lokalizacje, to wchodzi nos doświadczonego lidera, bo shortlista pokazuje sytuację na dziś. I wtedy przychodzi kryształowa kula i szósty zmysł decydenta czy decydentów, którzy mówią: dobra, my wyczuwamy, co tu będzie za 5-10 lat mniej więcej. No 10 to już się nikt tak daleko do przodu nie sięga, ale przynajmniej na 5 do przodu. I prywatne, ja jestem w stanie wskazać reprezentację kilku inwestorów, którzy rzeczywiście zachwycili się jakością życia w Trójmieście i na pewno im się podobało, lubili przyjeżdżać i część z nich lubi przyjeżdżać do dzisiaj z wizytacją. Ale ta jakość życia działa u nas trochę inaczej. Najważniejsze i to, co jest podkreślane, że przyciąga pracowników, że to jest fajne miejsce do życia dla pracowników, których mogliby się chcieć relokować, również dla ich rodzin, dla dzieci, czyste powietrze, bezpiecznie i te elementy, które jeszcze naście lat temu, jak dołączałem do zespołu Inwestu, mówiłem trochę jako taką wisienkę na torcie. Używaliśmy takiego sformułowania, że nie wszystkie ważne czynniki można wdusić w Excela. To była taka, pamiętasz, paręnaście lat temu, wszystko na Excelach, twarde dane, a myśmy mieli tą taką tajemniczą substancję X, czyli jakość życia, która nijak tam nie pasowała. Więc dodawaliśmy to na końcu, pokazywaliśmy zdjęcia, filmiki, szerokość gamy rozrywek i tym podobne sprawy. A tak niecałą dekadę temu zupełnie się ta narracja zmieniła
I kiedy na przykład w Europie stało się bardzo głośno o jakości powietrza, o odejściu od paliw kopalnych, o eko, świadomość jakości życia urosła. Młode pokolenia coraz bardziej to szanują, coraz bardziej jest to dla nich istotne. No a w ostatnich latach to, co rzeczywiście bardzo działa na korzyść całej Polski, no to jest bezpieczeństwo cywilne. Jasne. To jest to, że wieczorem bezpieczne ulice, że bardzo niska przestępczość, że mówię, no takie rzeczy, które kiedyś były dla nas oczywiste, w tej chwili w Europie nie są oczywiste, a u nas dalej i bezpieczniej, chyba coraz bezpieczniej. Mhm. Spotkaliśmy się dzisiaj nieprzypadkowo i mówię tutaj bardziej o okresie, w którym się widzimy i bynajmniej nie chodzi o to, że to jest lato, wakacje i kojarzy się z Trójmiastem, ale dlatego, że wspólnie napisaliśmy raport. Raport, który już stał się trochę cyklem, bo rozpoczęliśmy z miastem Łodzią, teraz Trójmiasto i Pomorze. Raport, który napisaliśmy, nazywa się GBS Next Stop Tri-City Pomerania, bo rozmawiamy tutaj nie tylko o Trójmieście, ale jesteście przedstawicielami regionu. I Marcin, chciałem spytać, czy jest coś, co cię zaskoczyło w tym raporcie, albo coś, co niekoniecznie zaskoczyło, ale uważasz, że jest warte podkreślenia, co jest bardzo specyficzne dla Trójmiasta, tudzież regionu? Ja trochę wskoczę od kuchni. Mile mnie zaskoczyło to, jak praca nad raportem generowała dla waszego zespołu dodatkowe konteksty, bo to pomogło też nam, którzy siedzimy bardzo mocno w temacie i żonglujemy wieloma tematami, chociażby to jakby szerokością gamy możliwości infrastrukturalnych, dodatkowymi czynnikami ekonomicznymi, nie wiem, energetycznymi czy morskimi, które wpływają na branżę nowoczesnych usług biznesowych, która była osią tego badania. I tak trochę siadając do tego, budowaliśmy sobie metodologię, jak ją sobie zarysowaliśmy, to myślę, że to jest niecodzienne, bo najczęściej jest tak, że miasto, bohater danego raportu próbuje dociskać jakieś dodatkowe swoje kolorowe piórka, a firma doradcza, która chce jednak ociosać konkret, tak troszeczkę właśnie odłupuje, może tu niekoniecznie, a tu było odwrotnie. I my wiedzieliśmy i chcieliśmy, żeby to wyszło bardzo konkretnie, bo to miał być taki poszerzony bryk, trochę upiększony, wzbogacony o zdjęcia, jednak człowiek trochę je oczami, więc chcieliśmy, żeby ktoś, kto nigdy w Trójmieście nie był, żeby był zachęcony do odwiedzin. I tutaj głębokie ukłony i też do waszego zespołu za tą otwartość i za to, że daliście się zainspirować, bo dla nas bardzo wiele znaczy, że doświadczony zespół doradczy, który jest, nasze walory w cyfrach doskonale zna, bo to nie jest pierwszy raz, że współpracujemy, bo głównie pracujemy przy projektach. Więc znacie te nasze atuty, macie je na papierze i potraficie nimi żonglować, a mimo wszystko odnaleźliście jeszcze kolejne rzeczy, które na was też podziałały jakoś tam inspirująco. Z mojej perspektywy bardzo ładnie udało nam się, zwłaszcza przy pomocy case'ów, podbić ścieżkę praktyczną ewolucji z takich mocno generalnych grup procesowych w kierunku coraz bardziej wyspecjalizowanych grup eksperckich. To, o czym rozmawiamy już od myślę, dobrych kilku lat, że nasza wartość jako rynku polskiego wędruje z kolejnego atrakcyjnego, głębokiego talent poolu w kierunku tego, że jesteśmy ludźmi od rozwiązywania trudnych spraw dla każdej firmy, pochodzącej tak naprawdę z dowolnego miejsca na świecie, pod warunkiem, że oczywiście chce i ma możliwość, ma biznes w tym, żeby być w tej części świata też. Dla Trójmiasta to są już zdiagnozowane grupy firm, grupy procesów, gdzie rzeczywiście już mocno stoimy, czy bezpieczeństwo finansowe, czy technologie morskie, ale też technologie lotnicze w ramach Aviation Hubu, bo to jest mówię, morskość jest dla nas immanentna, jest oczywista, a lotniczość niekoniecznie i to też udało nam się dzięki temu raportowi
podkreślić, pokazać po raz wtóry w nowym świetle, że jesteśmy gdzieś, jeżeli chodzi o poziom złożoności i impaktu zespołów firm z branży lotniczej w Trójmieście, to jesteśmy jednym z 6-7 tak zaawansowanych hubów na świecie. I jak to połączyć, do tego dodać jeszcze cyfry i to, że pomimo zdecydowanego pivotu metod zatrudniania w tej chwili w BSS-ach, odchodzenia od takiego paradygmatu chcemy się rozwijać, to znaczy ilu zatrudniamy ludzi i gdzie. Wraz z impaktem sztucznej inteligencji, z udoskonaleniem i efektywizacją pracy również tych specjalistów, to już nie jest system oczywisty. No i jak to mówią na siłowniach, zrobiliśmy masę i teraz idziemy na rzeźbę. U nas ta rzeźba dla was jako dla doradców to jest informacja kluczowa biznesowo. Dla nas, jako dla ludzi, którzy też odpowiadają nie tylko za rozwój biznesu, ściąganie inwestycji, ale trochę za ten talent pool, za gospodarowanie tego talent poolu, to jest sygnał, co dalej powinniśmy robić, w którą stronę kierować i ludzi, i po jakie firmy wyciągać ręce. Rozmawiamy tutaj o specjalizacji, o tym, że dzisiaj kluczowe są kompetencje, że koszt oczywiście zawsze będzie ważny, ale no to już biznes nie jest już budowany na labor arbitrage, na stricte na cięciu kosztów wynagrodzeń. Co Trójmiasto ma takiego do zaoferowania specyficznego? Jakie są wyróżniki Trójmiasta w porównaniu z pozostałymi lokalizacjami? Nie chcę tutaj jakby zabierać przyjemności czytania raportu i znajdowania tam, natomiast tak jakbyście mógł podzielić taką swoją opinią personalną. Trochę uchyliłem, a propos tych procesów, to są rzeczy, które u nas bądź to w sposób naturalny gdzieś tam wykiełkowały, tak jak centra firm o charakterystyce czy score biznesu morskiego, czy około nawet morskiego, bo mamy tutaj wielkich przewoźników kontenerowych, ale mamy też przetwórców owoców morza. To też jest gdzieś tam z szeroko pojętego maritime'u, ale były też rzeczy, które się przydarzyły. Chociażby mówię, Aviation Hub powstał na początku przypadkowo, bo najpierw inwestycja, która dzisiaj jest Boeingiem, czy dzisiejsza Lufthansa, ale na tym wykiełkowały kolejne firmy, czyli troszeczkę wzięliśmy ten potencjał i zaczęliśmy świadomie pokazywać to jako narrację. Najciekawszym, tak najbardziej żywym i tętniącym, jeżeli chodzi o zatrudnienie, jest ten pion bezpieczeństwa finansowego, czyli zapobiegania przestępstwom finansowym, procesy typu Know Your Customer, Anti-Money Laundering. To są rzeczy, które zaczęły się od chociażby stworzenia nowego procesu w ówczesnym Thomson Reuters, czyli dzisiejszym London Stock Exchange Group, a późniejsze wejścia firm, nie wiem, takich jak State Street czy Broadridge, tudzież rozwijanie tych procesów w firmach zagranicznych i polskich. To jest bardzo ważne i do tego za sekundkę wrócę, ale na przykład na Centrum Usług Korporacyjnych Orlenu również rozwija tą nogę dzięki temu, że korzysta z talent poolu w Trójmieście, ma tam swoje centrum i stwierdzili, że ponieważ potrzebne są tego typu role i bardzo przydatne, to można korzystać z talent poolu obecnego. Po stronie technologicznej oczywiście cały czas tak naprawdę wszystko zaczęło się od ogromnej operacji Intela. To jest wciąż 2000 inżynierów restrukturyzacji globalnego Intela, to jest 2000 inżynierów i największe centrum europejskie, drugie największe na świecie poza Stanami Zjednoczonymi. Więc od zawsze mieliśmy inklinację do R&D. I nasz rynek był, jak sobie popatrzymy na przestrzeni ostatnich lat, to na przykład jesteśmy cały czas w top 2, top 3 lokalizacji w Polsce, jeżeli chodzi o pracę nad sztuczną inteligencją. Tutaj główny ukłon w kierunku Amazona, który przecież naszego pierwszego niedoszłego jednorożca polskiego, czyli Iwonę, a dzisiejszą Aleksę, rozwija również znaczy globalnie, ale to wszystko wywodzi się z Trójmiasta i troszeczkę na tym zakwasie rośnie dalej chleb.
Patrzymy oczywiście, co będzie się działo z graczami innego typu, bo pamiętajmy, że oprócz takich typowych firm tworzących własne produkty, mamy też dużą grupę silnych międzynarodowych software house'ów. Mamy firmy typowo usługowe, czyli process outsourcing, które przeżywają swoją chyba czwartą młodość, bo świat się digitalizuje, oni cały czas jednak są tymi najbardziej dynamicznymi, które chcą odpowiadać na potrzeby rynku, ale w naszym wydaniu, mówię tutaj trójmiejskim, tym, co gdzieś dla nas jest istotne, to to, że praktycznie od zarania animujemy ten rynek i staramy się bardzo aktywnie w nim uczestniczyć. Nie jesteśmy firmą, jesteśmy interfejsem lokalnej administracji czy lokalnych instytucji i trochę staramy się ustawić w roli brokera tego, co akurat jest potrzebne. Bardzo intensywnie wspomagamy dialog między firmami. Coś, co nie jest oczywiste. Nie w każdej lokalizacji, a już na świecie to w ogóle nie jest oczywiste, że jak wiemy, że któraś z firm będzie się redukować z przyczyn rynkowych, to mamy listę firm, które mamy u siebie w kajeciku spisanych, które potrzebują takiego lub podobnego talentu, więc bez problemu wyciągamy rękę do jednych i drugich. Może bylibyście zainteresowani dokonaniem jakiegoś takiego bardziej skoordynowanego ruchu. I dzięki temu udało nam się nie tylko wspomóc wzrosty u aktualnych naszych firm, ale też ściągnąć w ostatnich latach kilkanaście dodatkowych firm, głównie z branży IT, no bo tam te ruchy są najbardziej dynamiczne, które na zasadzie miękkiej zupełnie, bez jakiegoś takiego wyważania otwartych drzwi mogły sobie zapewnić wejście do miasta, więc ta unikalność naszego rynku jest też w tym, że budujemy takie trochę koleżeńskie podejście do rynku, co wszystkim działa na uspokojenie nerwów i na bezpieczniejsze budowanie business case'ów. Tak naprawdę na końcu chodzi o to, że biznes jest na pierwszym miejscu. Każdy jest zawodowcem, profesjonalistą i chodzi o to, żeby się wywiązać z powierzonych zadań, ale można to zrobić spokojnie, bez niepotrzebnych reperkusji na rynku, a można to zrobić na zasadzie szarpanej, która na przykład w poprzednich latach w wielu lokalizacjach doprowadzała do niepotrzebnej jakiejś spirali zarobków, gdzieś korkociągów. Po co? To źle wychodzi i w środku, i na zewnątrz. Jasne. Wspomniałeś o waszej inicjatywie, jeśli chodzi o transfery pracowników między firmami. To jest taki przykład czegoś, co pewnie bez większych nakładów da się zaoferować inwestorom, firmom jako taki dodatkowy benefit. Wiem, że też macie grupę BSS-ową w Trójmieście, wolną od konsultantów, wolną od stowarzyszeń i sprzedawców, więc bardzo taka grupa, bym powiedział, w której wszyscy się pewnie czują bezpiecznie i chętnie wymieniają się swoimi spostrzeżeniami. Co jeszcze jako biuro obsługi inwestora robicie takiego nietypowego, co sprawia, że jesteście wysoko oceniani? Bo wiemy, że jesteście jedną z topowych biur obsługi inwestora w Polsce. Wszystkiego głośno nie mogę powiedzieć, ale oczywiste. Tak naprawdę w ramach projektu Invest in Pomerania od zawsze inwestujemy w to bycie różnie, zależnie od sytuacji. Czasami nazywamy się konsjerżem regionu, a dobry konsjerż, wiadomo, jest w stanie pomóc we wszystkim, co jest związane ze swoim miejscem. To znaczy, zwykliśmy mawiać naszym inwestorom, że tak naprawdę nie pomożemy tylko w robieniu waszej korowej, codziennej działalności, no bo na tym się nie znamy, na tym znacie się wy. I dzięki między innymi współpracy z tą grupą, o której wspomniałeś, czyli z Trójmiejskim Executive Clubem BSS-owym, mamy głos sektora, który jest bardzo głośny, wyraźny i bardzo, bardzo bezpośredni do nas. Pomaga nam się doskonalić, podejmować lepsze kroki. Uczymy się, jesteśmy uczeni branży, słyszymy, co się dzieje z pierwszej ręki, ale też, mówię, w działaniach wpływania na i współpracy z instytucjami, z edukacją. Mamy od
prawie 10 lat projekt Live More Pomerania, który lansuje nas przez treści lifestyle'owe, które łączą się i są umiejętnie powiązane z treściami biznesowymi, czyli gramy naszym tajemniczym składnikiem X, czyli jakością życia, o której już dzisiaj wspominamy któryś raz, bo to jest nasza unikalna wartość, jeżeli chodzi o retencję i pozyskiwanie nowych osób, nowych profesjonalistów w regionie, co też się przekłada na talent pool. Wspomagamy w kwestiach związanych z pozyskiwaniem pracowników spoza Unii Europejskiej, bo nie jest tajemnicą, że nasz gdzieś tam jednak ten system imigracyjny w Polsce jeszcze nie wykuta ostatecznie, nie ustanowiona doktryna imigracyjna, bo nie mamy takiej, nie jesteśmy, Polska na dzień dzisiejszy nie działa jako kraj szans, jeżeli chodzi o doktrynę imigracyjną. No, jesteśmy też w trudnej sytuacji obecnie ze względu na konflikt trwający za granicą. To nie ułatwia. No ale z tym też trzeba sobie radzić. To nie mogą procedury pozyskiwania pozwoleń na pracę i pobyt trwać zbyt długo, więc to też jest moment, w którym my wkraczamy jako taki rzecznik inwestora. Multum wydarzeń, które budują platformy, bo to z jednej strony stworzyliśmy safe space dla samych inwestorów, ale też jako jedyni od lat usilnie podtrzymujemy istnienie takiego nieformalnego biznes klubu, którym jest Trójmiejski Quarterly Providers, dla wszystkich, którzy tych właściwych inwestorów pomagają nam pozyskać i utrzymać, pomagać im się rozwijać. Od firm doradczych, przez firmy rekrutacyjne, nieruchomościowe, a skończywszy na sieciach hotelowych, kołach naukowych, wykładowcach akademickich. Wszyscy, którzy mogą przysporzyć gdzieś tam jakiś elementu łańcucha wartości. Co kwartał spotykamy się na 2 do 3 godzin. My się dzielimy tym, co na rynku. Zazwyczaj zapraszamy gości specjalnych z jakimiś informacjami rynkowymi. To jest dla nich też okazja, żeby w sposób merytoryczny, niesprzedażowy pokazać się swoim kolegom po fachu. Nie używamy słowa konkurencja, bo wszyscy jesteśmy kolegami, ale też przy okazji tą grupę tworzyć, bo to jest też piękna brama wejścia dla nowego przedstawiciela firmy na północ, czy na region pomorski, czy na Trójmiasto. Okazja spotkania potencjalnych partnerów w kooperatywach, bo przecież regularnie wszyscy bierzemy udział w tworzeniu raportów, w imprezach branżowych, w konferencjach, więc animujemy to, bo założyliśmy, że znaczy sam fakt żywego, aktywnego ekosystemu, który, no pamiętajmy, że wciąż jesteśmy miastem regionalnym. To nie jest Warszawa, która ma pęd stolicy, który jest nieporównywalny z żadnym miastem regionalnym. A jest jeszcze druga sprawa, która zawsze przychodzi z tego, że no, co prawda na kwartalnych najczęściej pojawiają się osoby lokalne, ale bardzo często, zwłaszcza nowe firmy, które rozważają wejście, dopiero otwarcie swojego biura w Trójmieście, często też przyjeżdża ktoś z centrali w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu, ma okazję się zakochać. Dlatego też inwestujemy, jak każde chyba nasze miasto, w organizację i budowę własnych lokalnych marek konferencyjnych. Dla nas te największe, jeżeli chodzi o ilość, o skalę, o długość, to jest oczywiście konferencje technologiczne InfoShare i do niedawna IT Manager of Tomorrow, który właśnie w tym roku przebrandowił się na Tech Leader of Tomorrow. To też znak czasów. Poszerzyli się bardziej z tego klasycznego IT już w high-tech. Czy chociażby ostatnie 3 edycje Follow the Leaders, które wspólnie z ProProgresio też jakby udostępniliśmy, czy zbudowaliśmy w Trójmieście, bo ciężko o lepsze miejsce na konferencję w sezonie majowo-czerwcowym w Polsce niż nad morzem. I dajemy posmakować, no to stara zasada, że jeżeli ktoś przyjedzie i się zakocha i stwierdzi, to wracam do twojego pytania, tu chcę mieć biznes, no to kimże my jesteśmy, żeby odmawiać? Każde miasto ma swoją specyfikę, każdy region też, czy to rozmiarową, czy historyczną. A
Z kim się porównujecie? Jak byście pomyśleli o innych europejskich miastach? I też jak rozmawiałem z wiceprezydentem Łodzi, Adamem Pustelnikiem, no to też on często określa, że on chciałby, żeby Łódź była polskim Austin. Czy wy macie też jakiś wzór taki do naśladowania? Kim chcielibyście być jako Trójmiasto? Bardzo, bardzo umiejętnie dobrany role model, ale to ukłony do Adama, znakomity fachowiec, kolega po fachu. Dla nas, my tak naprawdę nie wybieramy sobie jednego miejsca, ale siłą rzeczy, ze względu na dynamikę i charakterystykę Pomorza, porównujemy się z największymi lokalizacjami morskimi. My jesteśmy na tyle bezczelni, że Hongkongi, Singapury, Nowe Jorki, oczywiście my doskonale zdajemy sobie sprawę, że to jest bardzo wysoko zawieszona poprzeczka i bardzo wiele kroków, ale tak naprawdę, jak mówią Amerykanie, pound for pound, w odpowiedniej skali, możemy jakościowo to naśladować. Pamiętajmy o tym, że nasza strategia jest trójwymiarowa i tak jak bardzo cenimy naszą najważniejszą w ostatnich 15 latach machinę rozwoju województwa pomorskiego, czyli sektor nowoczesnych usług biznesowych, to jest on elementem bardziej złożonej całości, w której skład wchodzą tradycyjne, oczywiście ta cała nasza morskość, my to nazywamy portcentryczność, trochę to nowomowa, ale ładnie oddaje plastycznie, jacy jesteśmy, bo cała podstawa jest morska. Na tym nabudowujemy high-tech, na tym nabudowujemy, do tego dochodzi energetyka, no bo pierwsza polska elektrownia jądrowa, która ma powstać 40 minut drogi od Trójmiasta, potężne farmy wiatrowe, które też będą jakby odciążać infrastrukturę energetyczną i po wykończeniu też będą zasilać produkcję. Paliwa kopalne też w coraz większym stopniu, paliwa kopalne do Polski przechodzą przez nasz naftoport, przez nasze magistrale. Prawie 23% polskiego PKB w jakiś sposób jest związane z portami w Trójmieście. Czy to są podatki, czy to jest sprzedaż, transport. To też pokazuje, jak ważna jest to lokalizacja i staramy się, bo taka jest też nasza rola w ramach struktur samorządowych, no bo Agencja Rozwoju Pomorza, która jest gospodarzem inicjatywy Inwest Pomerania, jest własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ma za zadanie zbudowania stabilnego budynku ekonomicznego i doskonale wiemy, że przepływy talentu pomiędzy zadaniami inżynieryjnymi dla Boeinga czy Siemens Gamesa za parę lat więcej talentu może płynąć w kierunku właśnie energetyki czy budowy systemu obsługi autonomicznych statków transportowych. Więc no siłą rzeczy taki miks, który istnieje już w nowoczesnym wydaniu na zachodzie albo na Dalekim Wschodzie, my, którzy teraz bardzo mocno szukamy swoich szans na rozwój w rozwoju branży mobility czy półprzewodników, które już mają chociażby wspomnianego Intela, Solidigm, SK Hynix, czyli tych ludzi, którzy projektują chipy. Bardzo mocno staramy się, żeby nasze działki inwestycyjne zostały dostrzeżone i docenione przez komponenty produkcyjne tych firm. I to, że można by zbudować na tej trójwymiarowości, czyli projektowaniu, testowaniu, produkowaniu i transporcie, bo przecież jakby bliskość portów, a bliskość portu to bliskość świata i to bliskość największego hubu portowego na Bałtyku. To jest nie do przecenienia. I nie mówię tylko o Pomorzu, tylko my też widzimy tutaj swoją rolę w perspektywie ekonomii całej Polski. Bo jakby w wielu tematach nie prześcigniemy, już nie mówię o Warszawie, ale Krakowa czy Wrocławia, bo za długo, za mocno, za intensywnie rozbudowują się w tych kierunkach i to nie jest nasza rola. Naszą rolą jest zbudowanie odpornej, wstrząsoodpornej, bardzo wydajnej, unikalnej, specyficznej. Nikt nam nie powie, jak to mamy zrobić. Musimy sami wiedzieć, czuć, ale też wyciągamy rękę do was, wyciągamy rękę do ludzi, którzy mają swoje oczy i uszy na całym świecie
jesteście naszym lustrem. Przez lata zbudowaliśmy zaufanie i z jednej strony macie oczywiście swoje advisory, które patrzy na nas jak na ofertę i pokazuje ją swoim klientom i mówi, zobaczcie, możecie tutaj zrobić dobry biznes. Ale też w drugą stronę mamy, tak jak powiedziałem, w was lustro i mówicie, słuchajcie, a może to inaczej. A jak chcecie rozwiązać to zagadnienie? Bo od klientów wiemy, że takie zagadnienie jest. To jest nie do przecenienia. I tu z tego miejsca też dziękuję tobie i waszemu zespołowi, że, no mówię, teraz zrobiliśmy raport, ale pracujemy ze sobą regularnie od lat. Nie boimy się tego. Szykujemy się do kolejnej analizy atrakcyjności inwestycyjnej. Pierwszą taką zrobiliśmy 16 lat temu, kolejną ukończyliśmy, zrobiliśmy w 2021-2022 roku z Bankiem Światowym. Teraz prawdopodobnie z racji podpisanego wtedy kontraktu będziemy starali się ją odświeżać, bo jak wszyscy wiemy, bardzo dużo się zmieniło w ostatnich kilku latach. A strategia ma to do siebie, że musi być odświeżana, musi się dostosowywać do stanu rzeczywistego. Jasne. To jakbyś popatrzył tak z punktu widzenia infrastrukturalnego, może instytucjonalnego, czego jeszcze brakuje Trójmiastu, żeby być takim top of the top? Pytasz o stan, który chcielibyśmy osiągnąć? Dokładnie, Czy tak. to nie starczy czasu, bo my jesteśmy jednak cały No to czas... wybierz top 3. Muszę tak naprawdę, pomimo całej dumy z osiągnięć i tego, że widzimy efekty tego, że idzie nam dobrze, doskonale wiemy, że to jest work in progress i cały czas coś, cały czas gonimy. Pamiętajmy, że w ogóle jako Polska dopiero co dogoniliśmy i część gospodarek przegoniliśmy. Wszyscy, myślę, jesteśmy bardzo dumni z naszej pozycji w rankingu światowym. Jakbyśmy sobie o tym powiedzieli 10 lat temu, to byśmy sobie nie uwierzyli, że będzie tak dobrze. Na pewno potrzebujemy bardzo zmiany perspektywy w ekosystemie instytucjonalno-edukacyjnym, nastawienie na, to się dzieje, ale to cały czas trzeba podkręcać, nastawienie na praktyczne efekty, na profesjonalizację procedur, na ich efektywizację, bo no, na dzień dzisiejszy w Polsce wciąż największym pracodawcą jest sektor publiczny. Między innymi dlatego, że przesycenie technologiczne instytucji jeszcze wciąż jest dalekie od poziomu oczekiwanego, ja nie mówię idealnego, ale oczekiwanego. Po osiągnięciu tego poziomu uwolni się potężny zasób ludzi. Musimy znaleźć sposób, nie tylko jako Pomorze, ale myślę jako cała polska gospodarka na silversów. Myślę tu, między innymi mam swoje dobro na uwadze, ale taka jest prawda. Bardzo wartościowi widzimy w naszym sektorze, nie tylko BSS-owym, doskonałe przykłady meczowania energii młodego pokolenia z doświadczeniem, taką stabilnością i etosem dowożenia u ludzi doświadczonych zawodowo, którzy często, mówię, w tej pogoni trochę są zostawieni sami sobie. Oni sobie radzą, bo oni są nauczeni, to są profesjonaliści, ale trochę jest w tej współpracy między nami jako przedstawicielami instytucji a firmami widzę jakby potencjał osiągnięcia efektów, jak to możemy zrobić. No mówię, nie wszystkie z tych elementów wymagają wielkich pieniędzy. Tak naprawdę wymaga chęci współpracy poza swój codzienny trud. To nie jest łatwe, ponieważ, tak jak powiedziałem na początku, wymaga trochę zmiany perspektywy. A każdy jednak, zwłaszcza jak jest wysoko w swojej organizacji, jest dziekanem czy rektorem uczelni, czy jest dyrektorem generalnym urzędu, nie jest przypadkowo w tej roli, czyli przez lata wchodził w jakiś paradygmat, który jest inny niż tej drugiej osoby. Więc ten język trochę, mówię, to nigdzie na świecie chyba nie działa idealnie, więc tu jestem jakby bardzo realistyczny. Natomiast są też kwestie o wiele bardziej na wyciągnięcie ręki, nazwałbym, może nie, bo to niesłusznie przyziemne, nie są przyziemne, ale na przykład element innowacyjności.
jako Polska nie jesteśmy krajem dużych funduszy kapitałowych. Nie jesteśmy gospodarką na tyle jeszcze bogatą w luźne fundusze komercyjne, żebyśmy mogli skutecznie dofinansowywać startupy technologiczne. Globalnie nasze fundusze są sklasyfikowane jako małe albo mikro. Kraje Bliskiego Wschodu, Luksemburg czy Stany mogą przydzielać bezzwrotne granty, jeżeli chcą pozyskać za samą zmianę adresu danego startupu, nie wiem, Luksemburg, nie wiem, 150 000 euro bezzwrotnego. Nie stać nas na to. Z drugiej strony też unikamy zjawiska turystów grantowych, turystyki grantowej. Budujemy spójny system, bo mamy jakiś ekosystem startupowy, ale taki trochę oddolny, trochę taki do niedawna działający, taki samograjek. Natomiast wiosną tego roku na konferencji InfoShare już oficjalnie podpisano, ogłoszono powstanie Gdańsk Baytech, który jest zarzewiem i takim pierwszym hubem naszego ekosystemu, który ma w sposób skoordynowany współpracować, jakby scalać i zbierać wiedzę, zbierać możliwości miast, czy tam i regionów, czyli samorządów, nas, czyli całej inicjatywy Inwestu, bo reprezentujemy jako zespół 21 instytucji odpowiedzialnych za rozwój ekonomiczny województwa, a na końcu oczywiście wszystkie narzędzia, które za tym idą, czyli akceleratory przedsiębiorczości, czyli granty, czyli wsparcie, czyli doradztwo, bo znowuż to nie tylko o granty chodzi. Widzimy na dojrzałych ekosystemach, że najważniejsze dla takiej firmy, takiej, która ma rzeczywiście perspektywę rozwoju, jest to, żeby osiągnąć sukces rynkowy. Czyli jeżeli będziemy w stanie połączyć potencjał innowacyjny małych firm z potencjałem wdrożeniowym firm dużych, to chcielibyśmy i bardzo mocno zapraszamy do Tanga. Nasze, polskie, to jest ten czynnik, do którego jeszcze za sekundkę wrócę, bo już obiecałem, tym chcę spuentować. Ten czynnik polski, oczywiście państwowy, u nas to będą stocznie, porty, duże organizacje, takie jak chociażby Orlen, które mają tą moc, ale też docelowo, jeżeli będą potrafiły wykorzystać tą innowacyjność, to one będą pierwsze w kolejce do czerpania z niej korzyści. I w efekcie nie tylko będziemy potrafili wykorzystać potencjał innowacyjny naszych startupów technologicznych, tudzież tych, które będą chciały z innych miejsc na świecie u nas się ulokować, a jest takich wiele, bo bez innowacyjności jesteśmy skazani na rolę followersa, a chcemy być jednak, musimy, zaraz będziemy seniorem w Unii Europejskiej, musimy być liderem, musimy dorosnąć mentalnie również do tej roli lidera. I żeby tak mogło być, to brakującym ogniwem jest obecność w tym i w tym headcouncie zatrudnionych ludzi, znakomitych fachowców. Czy to jest sektor nowoczesnych usług biznesowych, największy niepubliczny pracodawca w Polsce, tak? To jest 500 000 ludzi. Obecnie już od kilku lat cirka 500 000 ludzi, tylko ogromna większość jest zatrudniona w międzynarodowych organizacjach, co jest super. Tylko dla systemu podatkowego, dla retencji talentu, dla kapitalizacji owoców tej ciężkiej pracy naszych fachowców, ważne jest, żeby ta proporcja była troszeczkę bardziej na rzecz naszych czempionów rynkowych, którzy będą mieli też na świecie nieść tą flagę wysokiej polskiej jakości. Takie Orleny, takie produkty naszej PGZ Stoczni Wojennej, bo to jest temat, który delikatnie ominęliśmy, ale przemysł zbrojeniowy, chcąc nie chcąc, również gra wielką rolę w rozwoju polskiej gospodarki, w tym na Pomorzu i to nie tylko stocznie, bo to drony, bo to produkcje międzynarodowych inwestorów, takich jak Kongsberg, który już ogłosił powstanie 2 fabryk. No ale to jest gospodarka, to wciąż jest dość klarowny system, gdzie też te elementy podatkowe i praw autorskich, czy praw wykorzystania także jest istotne. Powoli też puentując, no nie chciałbym się ograniczać do tego naszego standardowego myślenia Gdańsk, Trójmiasto. Zawsze podkreślacie, że jesteście Invest in Pomerania, czyli Pomorze. Jak patrzycie na inne miejscowości mniejsze? Czy też czy ich wspieracie, jeżeli chodzi o BSS?
i jaka jest ich możliwość zaistnienia na rynku? No, naszym lansowanym już od kilku lat alternatywną lokalizacją jest Słupsk. Największe miasto na Pomorzu, nie w Trójmieście. Słupsk na ten moment to jest trzecie największe miasto na Pomorzu. To jest około 100 000 ludzi, w bezpośrednim jeszcze catchment area dodatkowych 30, czyli typowy case byłego miasta wojewódzkiego, które jeszcze ma tą ciekawą charakterystykę, że jest siedzibą Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, czyli ma dookoła bardzo atrakcyjne tereny strefowe produkcyjne. Jest bardzo blisko takiej magistrali, takiej swoistej, mówiąc obrazowo, wtyczki, magistrali do systemu elektrowni wiatrowych, morskich, offshore'owych. Więc to też jest potencjał na powstanie parku technologicznego. I tak naprawdę kilka lat temu odbyliśmy serię wydarzeń w Słupsku, które też skupiały firmy doradcze, firmy rekrutacyjne czy firmy analityczne, które rzeczywiście stworzyły i raport powstał parę lat temu, Focus on Słupsk. I to jest tak naprawdę ten największy nie satelita, bo reszta wszystkich miasteczek jednak jest w ramach grawitacji Trójmiasta, tak, bardzo mocno. Natomiast tutaj jeszcze chodzi o możliwość wykorzystania talent poolu bez relokacji. I siłą rzeczy, jak ta linia brzegowa wraz ze wzrostem offshore'u energetycznego i atomówki się wypełni, a po drodze między Trójmiastem a Słupskiem jeszcze jest Lęborg, który będzie bezpośrednią bazą dla Choczewa i powstającej elektrowni, to się po prostu zagęści. Tam stanie więcej zakładów, tam więcej ludzi się osiedli, przyjedzie więcej ekspertów i siłą rzeczy część z tych firm będzie chciała mieć tam swój footprint biurowy, swoje biura obsługi, swoje gdzieś tam operacje wspierające. I tak jak widzimy już, że kilka firm tak trochę sformalizowało swoje zatrudnienie zdalne w Słupsku, bo tam po prostu w czasach totalnej pracy zdalnej, w takiej ciemnej, w ciemnych lockdownach po prostu zatrudnili się tam ludzie zdalnie i żeby nie musieli dojeżdżać do biura do Gdyni czy do Gdańska kilka razy w tygodniu, to po prostu jest kawałeczek biura wynajęty chociażby w inkubatorze przedsiębiorczości. Tam strefa zaoferowała takie możliwości. I tutaj trochę tak organicznie ten wzrost już widzimy, że w jakiejś części zaistnieje. Natomiast już widzimy troszeczkę takie elementy powstające w miastach tego kalibru w Polsce. To zawsze, dopóki nie zmieni się model BSS-owy, będą to rozwiązania dodatkowe, ale bardzo wartościowe. Czyli rozumiem, że warto się zainteresować nieruchomościami w Słupsku. Absolutnie. I wszyscy mądrzy inwestorzy już przyglądają się tej przelotówce wzdłuż trasy z Trójmiasta ku granicy niemieckiej, bo wszystko dookoła tego i w kierunku morza. To jest bardzo dobra i bardzo pewna inwestycja. Natomiast widzimy też element tej transformacji, o której wspomniałeś na samym początku. To znaczy BSS-y to już nie jest ilość. BSS-y to jest sposób myślenia, to jest sposób traktowania operacji, sposób zabierania się do rzeczy. I no, przykładem tego jest nasza perełka mała sprzed paru lat, centrum GPS-owe grenlandzkiej, duńskiej firmy Royal Greenland, które pierwotnie jakby według planu zatrudniło u nas 35 osób, ale w 5 różnych grupach procesowych z kilkoma językami, bardzo efektywnie, czyli w firmie, która oczywiście też ma kilka tysięcy pracowników tak naprawdę, ale już ten sposób myślenia, że żeby być efektywnym, żeby efektywnie zarządzać, to trzeba rozumieć i wprowadzać rozwiązania BSS-owe, bo to jest jeden z kluczy do sukcesu. Też pod kątem tych polskich firm wspomnianych, bez tego się nie da. Bardzo się cieszę, że Orlen tak bardzo podkręcił tempo
upskillingu swoich procesów w ostatnich kilku latach, żeby to Centrum Usług Korporacyjnych, które istnieje to już dobrych kilka lat, bardzo ładnie sobie poczynało, bardzo liczny headcount, tam jest chyba już około 1000 ludzi w 3 lokalizacjach, bo to przecież nasz czempion rynkowy, więc tam mają co robić, ale też powstanie tych nowych procesów bezpieczeństwa finansowego, to wszystko. Jest to pogoń, która zapowiada bardzo ładnie ekspansję polskiej gospodarki za granicę. Żeby móc z globalnymi tytanami z innych krajów rywalizować, musimy nie tylko mieć takie same moce przerobowe, ale tak samo efektywne systemy zarządzania, a tu wchodzą BSS. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Wiem, że moglibyśmy rozmawiać godzinami, natomiast też musimy kiedyś skończyć. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Miło było Cię gościć i Państwu również dziękujemy. Do zobaczenia. Dzięki serdeczne.